Witam was serdecznie i wiem, niedługo jest generalnie update smoków, ale jeszcze przed smokami dostaliśmy lub dostaniemy parę ciekawych bossów. I oczywiście ten film by się nie odbył, gdyby nie Lord Garmadon, Dozarfik oraz gracz o niku Tyku, którzy wbili na test serwer w odpowiednim momencie, czyli jeszcze wtedy, kiedy te nowe bossy były dodane, ponieważ gdy chciałem sobie wejść na ten test serwer, nagrać je, potestować, to już te bossy niestety zostały usunięte. No ale dobra, pierwszego bossa już widzicie na ekranie, jest to coś na zasadzie wiedźmy kiperowej, tak mi się wydaje. I w końcu w Albionie zobaczyliśmy coś nowego, czyli w końcu jakieś nowe mechaniki, przez co PvE rzeczywiście staje się ciekawe. Bo wiecie, ja bardzo długo też narzekałem na fakt, że w Albionie przeważnie się po prostu buffuje moby, sprawia, że ich skille one-shotują, po prostu się je wzmacnia, a nie sprawia, że są ciekawsze. A przy tym bossie, jak widzicie, mamy w końcu nowe mechaniki, interesujące mechaniki, tak jak zresztą możecie zwrócić uwagę, że ta wiedźma tworzy kamienie, którymi właśnie, tak jak teraz widzicie, manipuluje, rzuca je lewo, prawo, czy tam gdziekolwiek by nie chciała, plus te kamienie później daszują i zadają znowu obrażenia. Ciężko mi to opisać, też widzę to pierwszy raz, tak jak i wy, ale na pewno można powiedzieć, że PvE zostało uciekawione. Choć też myślę, że ciekawą informacją będzie fakt, że SBI na jednym ze swoich devtalków, czy tam ze streamów, już nie do końca pamiętam, powiedziało, że w roku 2027 możemy spodziewać się upgrade'u PvE, że tak powiem reworku, więc też z drugiej strony spodziewamy się, że aktualne nowe bossy z Keeperów, jak i nowe bossy ze Smoków, bardzo możliwe, że będą przedstawiały nowe, ciekawsze spojrzenie na aktualne PvE. Tak jak zresztą teraz widzicie, skilli, które działają w ten sposób w Albionie jeszcze nie było. No może poza tym, że teraz leci po prostu wiązka w każdą stronę od tego kamienia, ale właśnie takie manipulowanie pobocznymi obiektami, tego jeszcze w grze generalnie nie było. Także myślę, że widzimy taki delikatny przesmak planów, które SBI będzie planowało po prostu wrzucić w czasie najbliższym. No i tak jak mówiłem, niestety, ale tych bossów teraz na playteście, na test serwerze zobaczyć nie możecie, z tego względu, że no po prostu je usunęli. Dodali je na jeden dzień, ja się nie załapałem, żeby sam z siebie je nagrać, ale mogę wam pokazać nagrania, które wysłał Lord wraz z graczem o niku Tyku. Dodatkowo z tego, to nie jestem też pewny, czy tak rzeczywiście będzie na głównym serwerze, ponieważ to jest bardzo mocny wstęp, że tak powiem. Ale ten boss generalnie ma HP 250 milionów. Oczywiście będzie się skalował z quality, z tierem i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie respi się na kampie, więc możemy spodziewać się, patrząc na HP, na to ile bije, pamiętajcie, że tu chłopaki robią w tierach 8-4, tak żeby zanotować, że ten boss będzie do bicia w grupie 7-8 osobowej. No, chyba, że rzeczywiście ubierzesz 8400 i będziesz go bił pełne 7 minut. Czego raczej nie widzę. Z podstawowych informacji jeszcze nie wiemy, ile on będzie dawał fame'a. Dodatkowo nie wiemy, ile będzie dropił silvera, aczkolwiek widzimy skrzynkę po lewej stronie, to jest taka mini skrzyneczka. Nawet nie wiem, czy to nie jest placeholder na dobrą sprawę, bo jako, że wrzucili to przez przypadek na test serwer, to nie wszystko jest dokończone, czyli możliwe, że tam będzie stała po prostu jakaś, nie wiem, większa skrzynka keeperów. Myślę, że możemy się tego spodziewać. Tak samo jak i fame i silver jest kompletnie nieznany, no bo to test serwer, nie? A jeszcze jedna rzecz. Jeśli byście robili zakupy w oficjalnym sklepie Albiona, możecie użyć kodu bazy i przez to mocno wspieracie ten kanał. I wytłumaczmy sobie jedną rzecz co do giveaway. Co film rozdajemy parę milionów silvera, tak będzie też w tym filmie, ale zmienimy trochę zasady, z tego względu, że jeśli będziesz chciał wygrać giveawaya, wystarczy, że tam sobie napiszesz swój nick w komentarzu i coś tam dopiszesz, żeby to algorytm dobrze wykrył. A ja pod każdym następnym filmem będę losował osobę z poprzedniego filmu i wstawiał ten nick do komentarzu w nowym filmie. Oczywiście ten komentarz przypnę z tego względu, że wiele osób nie wiedziało, że ja wpisuję zwycięzców giveawayów w opisie, choć też się nie dziwię, bo kto patrzy w opis. Dlatego będziemy po prostu dodawać to do komentarzy, będzie wygodniej dla was, dla mnie, także myślę, że w porządku. I też, żeby wyklarować, uważam, że nie ma sensu wrzucanie do filmu nagrywania, kto wygrywa giveawaya, z tego względu, że jakbym chciał to ustawić, to mógłbym tego giveawaya losować 10 razy, 20, aż wygra osoba, którą bym chciał, żeby wygrała. Więc chyba musicie mi po prostu zaufać. Ewentualnie możemy też losować na żywo, na streamie, żeby nie było tam jakichś niedopowiedzeń. Okej, możemy przejść do bossa numer 2 i jest to coś a la druid.
jak każdy druid, nie? W sensie w Albionie mamy multum druidów. Aczkolwiek tutaj widzimy parę nowych mechanik, ponieważ ten druid spawni czerwone kulki, które zresztą przed chwilą widzieliście i chyba nawet teraz zobaczycie, dokładnie tak. Te kulki się z nim łączą, boss dostaje shielda oraz wyrzuca atak, który odpycha przeciwnika, znaczy przepraszam, podnosi przeciwnika, podrzuca oraz zadaje obrażenia. Ta kulka pulsuje, zadając dodatkowe obrażenia i teraz niestety nie jestem w stanie tego zweryfikować, bo tego bossa już nie ma, aczkolwiek jestem ciekaw, czy jest sposób, żeby je zbić, ponieważ widzicie, że kliknąć na nie nie można. Więc pytanie, czy ten boss dostaje tarczę, przez którą jest niewrażliwy i wtedy powinno się odsunąć, czy wchodzą w niego obrażenia, albo po prostu zmniejszone. To myślę, że będziemy musieli sprawdzić już na live serwerze, ewentualnie jeśli te zmiany wrócą na serwer testowy. Dodatkowo widzieliście, upuścił teraz na ziemię kulę, Lord Garmadon podniósł i ta kula wybuchła? Czekaj, zobaczmy sobie to jeszcze raz. Kula się spawnuje, Lord sobie w nią wbiega i teraz pytanie. Czy jeśli by jej nie podniósł, otrzymałby bonusowe obrażenia? Bo jak widzicie, teraz ta kula wybuchła i w sumie to nie zadała mu prawie w ogóle obrażeń. Ten pasek lekko spadł, ale wydaje mi się, że to od autoataku. Więc bardzo możliwe, że te kule, wiecie, tak jak macie żuka w Albionie, kulki musicie podnosić, żeby wam nie zadawały obrażeń. Bardzo możliwe, że ta mechanika jest bliźniaczo podobna. To, co mnie cieszy w tym bossie, to fakt, że znowu widzimy jakieś nowe mechaniki. SBI nie stara się używać tego, co już miało, co mnie akurat mocno cieszy. Myślę, że to akurat spory plusik. Oczywiście Fejma i Silvera wam nie pokażę naturalnie, no bo to jest test serwer, więc się nic nie zgadza ze statystykami, które pojawią się na serwerze głównym, aczkolwiek taki mini sneak peek, choć w sumie nie mini, bo już widzicie, jak wyglądają same bossy, jak się do nich przygotować. Także myślę, że spoko. Generalnie chciałbym wam powiedzieć więcej na temat tych bossów, ale co ciekawe, to jest jedyny leak, w sensie szukałem na internecie czegokolwiek, jakichkolwiek informacji, zupełnie nic nie znalazłem. Także to, co widzicie, to prawdopodobnie jest jedyny leak, jeśli chodzi o te dwa nowe bossy, ponieważ no, sam szukałem i zupełnie nic nie znalazłem. Także możemy się jedynie wzorować na filmach, które otrzymaliśmy od Lorda do Zarfika oraz gracza o niku Tyku. Dodatkowo na naszego Discorda trafił screen od Lorda, w którym jest napisana część fabuły. Ta część fabuły popuje się dopiero po zabiciu druida, jeśli się nie mylę. Jeszcze szybko wam dopowiem, że jeśli byście chcieli być na bieżąco, widzieć jakieś różne ciekawostki tego rodzaju, od razu jak wypłyną, możecie dołączyć na naszego Discorda, tam wszystko przeważnie ląduje na czacie. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie i dajcie znać, co o tym myślicie.